No dobra, zobaczmy, czy to się w ogóle da. Uwaga na kry. To płynę tam i jak tam będzie ok, to płynę dalej. Dobrze, my podjedziemy pod lokcie zobaczyć. Zobacz, czy ten szryż się rozpycha. Tylko uważaj na boczne. Proszę Państwa, oto szryż. Jest go bardzo dużo dziś. No, nie czuję się pewnie. Jakoś tam się da rozpychać. No tak jeszcze nie pływałem. Nie powiem. Ciekawe. Wczoraj jeszcze śryż był nieduży, a dzisiaj już są takie duże. Formuje się kra. Duże kawały, które na pewno sporo ważą. Więc to, co robię, jest dość niebezpieczną zabawą. Woda ma około 0 stopni, więc wpadnięcie do niej jest niezwykle niebezpieczne. Tym razem mam kamizelkę, mam kask. Kask mam po to, żeby GoPro było na nim zamontowane, ale też nie wieje. Zacząłem od elektrowni w Stalowej Woli płynąć sanem. Tu jest właśnie ujście ciepłej wody z elektrowni po lewej. Nie zamarza, więc tak na początek sobie takie bezpieczne miejsce wybrałem, żeby przetestować, czy to w ogóle się da płynąć po czymś takim. Na razie wydaje się, że całkiem nieźle to idzie. Na pewno trzeba uważać na jakieś większe kry i miejsca, gdzie się to piętrzy ewentualnie. No teraz jest już gęsto. No właśnie, tu już jest niefajnie. Chyba jednak zrezygnuję z tej wycieczki. No, nie powiem. Dość emocjonująco. Wczoraj jak zobaczyłem, że śryż się robi, to chciałem sobie spłynąć, ale dzisiaj jest go już trochę za dużo. No po prostu takie wielkie lodowe tafle mogą, podejrzewam, że wywrócić kajak. Wziąłem mały kajak, bo duży jest z włókna szklanego i w ogóle się na takie zabawy nie nadaje. Ale coś czuję, że i tym byłoby zbyt niebezpiecznie płynąć dalej. Chociaż bardzo ciekawie. Jest już za gęsto. Śryż jest jednym z rodzajów zlodzenia, takim początkowym. Tutaj też widzimy lód brzegowy, który się osadza na jakichś wypłyceniach. Tu jest właśnie taka łaszka. No a tutaj śryż już powoli zamienia w zlodzenie całkowite rzeki.
Możecie sobie wyobrazić, że jak takie coś napotka na jakąś przeszkodę, na przykład na zamarznięty fragment rzeki na zbiorniku zaporowym, no to świetnie jest się w stanie tam zgromadzić i stworzyć zator śryżowy. Prawie nie ma otwartego lustra wody bez śryżu. No, jak widzicie, takie podniesione białe obrzeżenia to od stykania się z innymi kawałkami. O, wpłynąłem na mieliznę. Szkoda. Sam? Tak. Okej.